Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Witamy na kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest dzisiaj Tomek Widanka. który jest naszym specjalistą do spraw programowania blockchaina i głównym programistą Kangi. Dzisiaj porozmawiamy o Bitcoinie, o zawiłościach Bitcoina, o przyszłości Bitcoina, przeszłości Bitcoina, czym jest Bitcoin i ogólnie takie. Tomku, no to zacznijmy od początku. Twoja historia z Bitcoinem zaczyna się w roku? Nie pamiętam. Było to bardzo dawno temu, pod koniec studiów. Czyli podejrzewałbym rok 2011-12. Czyli to były początki Bitcoina. Początki. Pierwszy blok Bitcoina został wygenerowany w roku 2009, a sam pomysł idei Bitcoina powstał od roku 2008. Ty w 2011 roku, czyli praktycznie na samych początkach Bitcoina zacząłeś, jak dowiedziałeś się o Bitcoinie? Siedząc na studiach, przeglądając takie nowe rzeczy jak internet, jeszcze kiedyś tam mieliśmy na tych komputerach takie przeglądarki, które w ASCII generowały strony nawet. No ale to bez przesady. No. Miałem już komputer, miałem już laptopa i dostęp do internetu. Uczelnia dawała dostęp do internetu. Więc siłą rzeczy, jakby interesując się tymi tematami pod koniec studiów już, bo jakby do połowy studiów nie bardzo interesowałem się studiowaniem. Pod koniec już było lepiej. No i gdzieś tam natrafiłem na właśnie pomysł blockchaina i tego typu rozwiązań. Po prostu mnie to zainteresowało z takiego stricte z ciekawości. Wszedłem w to z ciekawości. Czy interesowałeś się wcześniej rynkami finansowymi? Czy... Nie. A jaki kierunek studiowałeś? Informatykę. Informatykę. No i co cię takiego zaciekawiło w Bitcoinie, że zwróciłeś na to swoją uwagę? Na początku nic. Okay. Potem się zacząłem zagłębiać w to wszystko. Tak też pobieżnie bym powiedział. Nie wchodziłem jeszcze w szczegóły tego, jak działa tam kryptografia, o co chodzi, bo dopiero uczyłem się o tych wszystkich szyfrowaniach symetrycznych, asymetrycznych. Miałem na zajęciach, czym są różnice. Także trzeba powiedzieć, że na tym etapie jeszcze byłem takim dzieckiem poruszającym się we mgle. Były to nowinki technologiczne, które po prostu jakoś tam działały. Nie pamiętam już kiedy pojawiły się też te znane już teraz, właściwie nie wiem czy teraz znane, wtedy były znane, pierwsze portfele typu Electrum. Było Electrum? Chyba Electrum się nazywał, Wallet. Mhm. Jeden z pierwszych portfeli do Bitcoina. I wtedy już jak człowiek jakby widział szatę graficzną tego rozwiązania, mógł przesyłać po sieci te środki, to rzeczywiście zacząłem się interesować głębiej jakby całym zagadnieniem. Dalej jeszcze może na poziomie laika, ale już zacząłem jakby się w to bawić, można było powiedzieć. Nawet w pierwszych fazach, nie Bitcoina, ale dorwałem też Litecoina i zainstalowałem sobie minera na laptopie, na procesorze w laptopie i kopałem Litecoina solo. I dało się wtedy wykopać? Dało się wtedy wykopać. A Bitcoina wtedy kopałeś też? Nie. A dlaczego? Nie dało się już rady na CPU? Znaczy to jest coś takiego, że masz coś nowego. Nie? Jak pojawił się Litecoin, on był czymś nowym, czymś, co było jakby klonem Bitcoina, teoretycznie rzeczą tą samą, ale jednak świeżą. Zawsze jak pojawiają się nowe rozwiązania, na przykład mamy jakąś rzecz na rynku i na przykład pojawi się nowy dostawca jabłek, to zawsze człowiek ma
taki pogląd, że może ten dostawca jest takim czarnym koniem, który jednak zmieni podejście do całości, mimo że ja tej pierwszej, oryginalnej całości jeszcze nie do końca rozumiałem. Nie? I wyjdzie z czymś nowym. Nie? Niestety teraz mamy już rok 2023 i można by było powiedzieć, że do tej pory nikt z czymś nowym nie wyszedł. No jak? No powstało przecież masę różnych blockchainów, które miały za zadaniem być lepsze od Bitcoina. No bo rozumiem też, że Litecoin w jakimś stopniu, jak powstał, to był rozwinięciem, to był fork Bitcoina, tak? I on w jakimś stopniu był rozwinięciem technologicznym pierwszego pomysłu Bitcoina. Czym on zasadniczo się różni od samego Bitcoina, Litecoin? Ma krótszy czas bloku, czyli ten cały algorytm dostosowujący trudność wydobycia na podstawie mocy sieci jest dostosowany w ten sposób, że emisja bloku odbywa się w interwałach mniej więcej minutowych. W przeciwieństwie do Bitcoina, gdzie jest to zahardkodowane na poziomie 10 minut. Natomiast tych forków powstało dużo. Wiele z nich, bo ogólnie można jeszcze powiedzieć w blockchainie o samym forku. Czym jest fork? Tak, dokładnie. Z angielska widelec. Jak mógłbyś właśnie przedstawić, co jest soft fork, hard fork i to ciężko czasem zrozumieć. To jest takie rozgałęzienie. I ogólnie rzecz biorąc właśnie forki dzielą się na soft i hard. Tak. Soft to są takie delikatne, które nie wpływają na już działający system, a hard to jest, że tak powiem, jechaliśmy tam, ale skręcamy, odbijamy i wszyscy, co tam pojechali, to urwisko kończymy. Nie? Jakby nie obchodzi nas, kto tam jedzie, my skręcamy w inną stronę. Ale dajemy szansę dołączyć wszystkim, żeby jechali z nami, tylko nie wszyscy chcą. Tak, dokładnie. I wtedy mamy do czynienia z hard forkiem. Rzeczywiście jest to diametralnie zmieniona koncepcja i to wpływa na całą sieć. I albo ludzie idą za hard forkiem, albo zostają i robią wszystko po staremu. Tak? I teraz jakby są to dwie osobne jakby sieci w tym momencie. Mają początek wspólny, wspólną genezę. Do pewnego momentu są takie same, ale gdzieś ich drogi się rozwidliły i nigdy się już nie spotkają. Dobra, ale czy hard forki ogólnie pojawiają się w momencie, kiedy... Kto decyduje o tym, kiedy się pojawia fork? Czy to, jak wygląda sam proces zarządzania siecią Bitcoin? Kto jakby dostarcza nowe pomysły i je implikuje w protokole? Znaczy trzeba właśnie wyznaczyć, jakby wyszczególnić można 3 różnych uczestników rynku. Pierwszym uczestnikiem rynku jest powiedzmy górnik, który kopie Bitcoina. Kopie w sensie dostarcza moc obliczeniową do zatwierdzania kolejnych bloków. Tak. Kolejnym uczestnikiem jest jakby deweloper, który jest twórcą software'u i dostarcza nowe rozwiązania software'owe. I trzecim uczestnikiem jest operator noda, czyli ani górnik, ani ten, tylko osoba, która posiada komputer i która trzyma u siebie kopię jakby blockchaina i dostarcza tą informację w bardziej lokalnym zakresie swoim sąsiadom, propaguje jakby prawdziwość informacji zawartej na sieci. I teraz, żeby wprowadzić coś takiego jak fork, trzeba dogadać te 3 grupy. I wszystkie grupy wchodzące w skład ekosystemu muszą się zgodzić co do tego, w którą stronę idziemy. I o ile soft fork jest stosunkowo prosty w tym wypadku, bo nie angażuje praktycznie uczestników w postaci operatorów nodów, górników, tylko deweloperów, to hard forki już wymagają jakby konsensusów wśród wszystkich grup. Nie? I teraz na przestrzeni dziejów w Bitcoinie powstało tych hard forków, czyli nowych sieci wywodzących się z Bitcoina kilka. Przykładami najpopularniejszymi jest Bitcoin Cash i Bitcoin Satoshi Vision, czyli BSV. Teraz może ocena.
tych forków. No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę nad tymi forkami. Dlaczego one powstały w ogóle? No, z jakiego powodu ktoś miał pomysł, żeby wprowadzić takiego hard forka, który zmieni zasadnicze działanie sieci, tak? No właśnie nie dogadali się co do tego, w którą stronę ma iść Bitcoin. I o ile sam Bitcoin w swoich założeniach, bo jeszcze może zanim pójdziemy w tą stronę, to trzeba powiedzieć, jaki problem staje między twórcą blockchaina, tak przed twórcą blockchaina tak naprawdę. Jest coś takiego, co się nazywa blockchain trilemma, nie? Czyli taki trójkąt bermudzki blockchainowy i w założeniu ten problem ma właśnie 3 wierzchołki trójkąta. I im bliżej zbliżasz się do jednego z wierzchołków, tym bardziej oddalasz się od innego. I w skład tego trójkąta wchodzi skalowalność, bezpieczeństwo i trzecim wierzchołkiem jest decentralizacja. I teraz dlaczego te wierzchołki, tak jak w tym trójkącie, zbliżając się do jednego wierzchołka, oddalamy się od innego? No właśnie, dlaczego? Bo na przykład jeżeli sprawdzimy zależności skalowalności od decentralizacji. Nie? Decentralizacja polega na tym, że ci operatorzy nodów, jest ich multum. Jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo na całym rynku. W Bitcoinie powiedzmy 100 000 węzłów. Tak? I teraz cierpi na tym skalowalność, bo żeby informacja pełna doszła do każdego ze 100 000 komputerów rozsianych po całym świecie z wolnym, szybkim internetem, od nodów działających na komórkach do nodów działających na tosterach i super szybkich maszynach, to potrzeba czasu. Więc na przykład BSV, twórcy BSV w tym przypadku pojechali po bandzie i oni stwierdzili, że super pomysłem będzie, jak ten inicjalny blok, rozmiar bloku, który jest określony na twardo na 1 MB, teraz trochę sztucznie zwiększony. W Bitcoinie jest takim klasycznym. Bitcoin. Oni stwierdzili, że takim dobrym limitem na blok będą 4 GB. Nie? I teraz, o ile można powiedzieć, no świetny pomysł, nie? No bo możemy tam wepchać już nie 10 000 transakcji, tylko 10 milionów transakcji. Oczywiście tam wartości szczapy nie chce mi się liczyć. Spoko. Tylko teraz cierpi na tym decentralizacja. Bo żeby komputery przetwarzały co 10 minut te 4 GB danych, to już nie odpalisz tego na tosterze, ani na komórce, ani na jakimś wolnym, starszym komputerze. Nie? Zawężasz bardzo mocno dostępność do tego blockchaina tych operatorów nodów. To znaczy, że cierpi na tym twoja decentralizacja. Okej, ma to sens. I teraz Bitcoin jako prekursor postawił sobie za cel jakby łatwe przenoszenie wartości w sposób zdecentralizowany, że cała sieć Bitcoina jest zdecentralizowana, nie jest szybka, czyli położył skalowalność na rzecz właśnie decentralizacji i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dlatego, że teraz może na początku tak nie było, bo ludzie rozwiązywali te zagadki w procesorach, potem kartach graficznych. Teraz powstają do tego dedykowane urządzenia elektroniczne zwane ASIC-ami, które potrafią robić jedną rzecz. Potrafią po prostu liczyć bardzo szybko te hasze. Mają tam stricte mechaniczne połączenia w tej swojej drobnej elektronice, które potrafią super szybko zgadywać te hasze. I do niczego innego się nie nadają. Tak. Praktycznie. I nie są po prostu potrzebne do niczego innego, tylko stricte do tego. Sęk w tym, że powstały firmy typu Bitmain, które produkują tylko to. Nie? I teraz można by sobie zadać pytanie, no ale po co oni to robią, nie? No właśnie, dlaczego oni sami nie postawią miliona koparek i na pewno to robią. Nie zgarnią rynku? Na pewno to robią i na pewno są też uczestnikami rynku i zarabiają w ten sposób na samym Bitcoinie. Z teorii spiskowych, tak, bo lubimy teorie spiskowe, to najbardziej. Właśnie dlaczego powstało coś takiego jak Bitcoin Cash, w mojej ocenie.
Myślę, że powstało dlatego, żeby z tego bardzo prężnie rozwijającego się zdecentralizowanego systemu Bitcoina wydzielić jakąś część. Ta część jest obsługiwana przez te same koparki, ten sam soft, tego samego typu urządzenia. Tylko moc obliczeniowa, tudzież bezpieczeństwo tej sieci jest dużo niższa. Tym samym powiem coś może, czego nie słyszy się gdzie indziej. Bardzo łatwo jest manipulować ceną tego tokena. Bitcoin Casha. Tak. A BSV nawet jeszcze prościej. I teraz jako dowód mojej tezy, bo to jest oczywiście teoria spiskowa, fajnie by było, jakbyście wszyscy sobie w dowolnym momencie, kiedy to oglądacie, wyszukali na Google moc obliczeniową tych 3 sieci. Wyszukajcie sobie moc obliczeniową sieci Bitcoina, moc obliczeniową sieci Bitcoin Casha i moc obliczeniową sieci BSV. I teraz zauważymy pewną zależność, którą może widzieliście kiedyś, jeżeli więcej siedzicie w rynku i rozumiecie rynek, lub nigdy o tym nie słyszeliście i o tym nie pomyśleliście. Jeżeli wyznaczymy na podstawie mocy obliczeniowej sieci Bitcoin, zestawimy moc obliczeniową sieci Bitcoin z siecią Bitcoin Cash, na przykład, lub siecią BSV, to otrzymamy współczynnik jakby korelacji mocy obliczeniowych działających, przypomnę, na tych samych maszynach. Podam może na konkretnych liczbach. Dla Bitcoina mamy obecnie około 450 exahaszy mocy obliczeniowej. Dla tak zwanego BSV mamy 580 petahaszy. Petahash od exahasza jest 1000-krotnie niższy, więc ten współczynnik, o ile moc obliczeniowa, tudzież bezpieczeństwo sieci BSV jest niższe od Bitcoina, wynosi 777. Jeżeli podzielimy obecną cenę Bitcoina, czyli $26 600 przez ten współczynnik 777, wyjdzie nam około $34. I to jest pusta, bezwizjonerska cena, którą powinna osiągnąć dana waluta, jeżeli uczestnikami rynku nie są ludzie napaleni na daną walutę, tylko po prostu przedsiębiorcy, którzy posiadają maszyny, tak jak mamy rolników jadących na tych traktorach, jak mamy producentów samochodów, firmy transportowe, które tirami przewożą jabłka, żeby zarobić pieniądze, czyli żeby wykopać tą walutę. Wychodzi nam te $34. Cena BSV to $31. I dlatego, między innymi, mimo że może Łukasz, wygłaszając na każdym kwadransie powiedzenie Bitcoin ciągle królem, tak, obrazuje tym jednym stwierdzeniem, dlaczego Bitcoin jakby jest wyznacznikiem rynku. I teraz korelacja mocy obliczeniowej Bitcoin Casha do Bitcoina to 122. W tym przypadku cena mocy obliczeniowej Bitcoin Casha wypada na $200, a cena Bitcoin Casha obecna to 197. Wszystko idzie za ceną Bitcoina. I to jest niestety dla sieci typu BSV, typu Bitcoin Cash i ludzi wierzących w tą sieć, to powstało już dawno temu. Nie? Ale czy to widać, nie wybijała z tego kanału wcześniej? Na przykład takiego Bitcoin Casha? Mówiłem o manipulacji. Tak. Nie? Załóżmy, że taki Bitmain, który produkuje maszynerię, kopie sobie teraz takiego Bitcoin Casha. Powolutku na poziomie tam 200 coinów, $200 za coina. I nie sprzedaje, kopie. To znaczy, że jest dużym uczestnikiem rynku. Teraz wyobraźmy sobie, że on jest też uczestnikiem rynku Bitcoina, ale może przenieść dużą część mocy obliczeniowej do Bitcoin Casha
zacząć kopać Bitcoin Casha dodatkowo, zwiększając moc obliczeniową i sztucznie jakby kupując tą korelację obliczeniową, bo teraz ludzie, którzy kopią też Bitcoin Casha, ci zagorzali fanatycy, którzy też mają maszynerię i farmy, żeby im to się opłacało i żeby mieli na rachunki za prąd, muszą tą cenę jednostki podnieść. I to wszystko, co ci wykopali wcześniej, zostanie jakby sprzedawane później na wyższych pułapach i kupowane przez osoby, które jakby wierzą w sam projekt. Okay. I tą korelację widać mocno, znaczy tego typu skoki, o których mówisz, widać na Bitcoin Cashu. Dlatego Bitcoin Cash jest jedną z walut, której ja osobiście nie posiadam i w którą osobiście nie wierzę. Teraz czym się różni Bitcoin Cash od Bitcoina? Też stwierdzili, że chcą zrobić hard forka i zwiększyć rozmiar bloku z megabajta na 8. I to jest chyba jedyna zmiana. Nie wiem, czy tam dalej, bo jakby... Blok jest dalej generowany co 10 minut. Tak samo jest w BSV. Co ciekawsze, jak wejdziesz sobie na przykład na strony blockchainów typu BSV, to oni mówią tam, jesteś w stanie przetworzyć, że BSV przetwarza 1,2 transakcji na sekundę. No i jest to taka trochę półprawda, bo dalej blok generowany jest co 10 minut. No tak. I tak, jeżeli wepchasz tam 50 milionów transakcji przez te 10 minut, to średnio ta transakcja każda wyjdzie w tym okresie czasu jako transakcja na sekundę, ale tak naprawdę wyjdzie, że te 50 milionów transakcji trafią do odbiorców po 10 minutach. No tak. Także to nie jest jedna transakcja na sekundę, tylko 50 milionów transakcji na 10 minut. To jest zasadnicza różnica, ale marketingowo można ładnie to pokolorować. Nie? I Bitcoin jest tym prekursorem, który ustalił to proste przeniesienie wartości. Do tego Bitcoin się nadaje doskonale i mimo to, że nie jest skalowalny w tej swojej prostocie, to właśnie z tego powodu jest piękny, działający i prosty. Tudzież bezpieczny i bardzo mocno zdecentralizowany. No i ostatnio... I najbardziej chyba zabezpieczony ze wszystkich kryptowalut samą mocą obliczeniową, ilością mocy obliczeniowej, o której wspomniałeś. Ataki typu 51%, to znaczy przejście... Powiedzmy, co to jest, znaczy szybko, tak jak mówisz powiedzieć, czym jest atak 51% na sieci blockchain? Atak 51% polega na cichym kopaniu bloków. Wyobraźmy sobie, ogólnie dotyka to tylko takich młodych blockchainów dopiero wchodzących jakby w okres dojrzewania, gdzie moc obliczeniowa jest stosunkowo tania i dostępna za dany kapitał na rynku. Na przykład ofiarom ataku 51% we wczesnych stadiach swojego rozwoju padło na przykład Ethereum Classic. Polega ogólnie to na tym, że ktoś wynajmuje bardzo dużą moc obliczeniową do tego, żeby po cichu kopać bloki i nie propagować tego dla reszty sieci. I ogólnie w blockchainie pojawia się taki termin jak transaction finality. I transaction finality oznacza tak naprawdę, po ilu blokach wykopanych przez blockchain dana transakcja może być zatwierdzona przez odbiorcę jako pewna. Nie? Potwierdzenia kolejnych blokach. I te potwierdzenia związane są właśnie z mocą obliczeniową sieci, czyli z jej bezpieczeństwem. Dla blockchaina typu Bitcoin, który jest tym naszym prekursorem i tym ideałem obecnym, moc obliczeniowa jest tak duża, że możemy śmiało po jednym potwierdzeniu na sieci księgować depozyt i nie czekać na kolejne bloki. Czyli po 10 minutach ta finalność się pojawi. Dla innych blockchainów wszystkie giełdy, w tym nasza, zawsze kalkulują, jakie jest ryzyko, że ktoś może nas zrobić w jaju.
i po prostu po cichu kopać te bloki na wynajętej mocy obliczeniowej i w pewnym momencie opublikować je na sieci. Wtedy dochodzi do czegoś takiego, gdy następuje konflikt łańcuchów, bo w różnych blokach pojawiają się różne transakcje. Te bloki są łączone na zasadzie tego, że dłuższy podłańcuch jest tym łańcuchem aktualny i wypycha ten krótszy łańcuch. I teraz gdzie tu jest problem? Problem jest na samym początku, gdy ten zły aktor mówi, na przykład robiąc depozyt na Kangę. Kango, w następnym bloku przyjdzie do ciebie 10 bitcoinów. Kanga widzi to i mówi dobra. I po tych 10 minutach, gdy blok wpada, Kanga księguje 10 bitcoinów na swoim saldzie. Wyobraźmy sobie, że bitcoin byłby podatny na tego typu atak. I ktoś miałby ponad 50% mocy obliczeniowej sieci. To znaczy, że czysto teoretycznie, statystycznie, kopiąc bloki, ma większe prawdopodobieństwo wykopania tych bloków ponad innymi uczestnikami sieci, którzy mają po prostu mniejszą moc obliczeniową. I on nie mówi o tym, że sobie po cichu jakby tam dłubie i przetwarza tego blockchaina. I na oficjalnym łańcuchu, który jest teraz widoczny przez wszystkich, powiedział, że wysłał te 10 bitcoinów do Kangi. A na tym swoim po cichu tak naprawdę wziął te 10 bitcoinów i wysłał na swój inny portfel. Czyli to jest taki double spend. Double spend, ale to nie jest double spend, dopóki sieć tego nie zweryfikuje. I tam tak naprawdę ta transakcja wysyłki do Kangi się nigdy nie pojawiła. Kanga ufa bitcoinowi po jednym bloku, po jednym potwierdzeniu i księguje 10 bitcoinów. Ten człowiek sprzedaje 10 bitcoinów, dostaje na przykład za to tetery, czyli otrzymuje na dzień dzisiejszy 2,260 tysięcy dolarów, wypłaca te dolary po innej sieci, potem publishuje dłuższą część łańcucha do sieci i okazuje się, że Kanga nigdy nie dostała tych bitcoinów. Nie ma tych bitcoinów. Tudzież właśnie okradli Kangę na 10 bitcoinów. Oczywiście coś takiego nigdy się nie zdarzyło i na giełdach nigdy nie może się zdarzyć, bo właśnie w roli osób, które kalkulują to ryzyko, dlatego czasem widzicie powiedzmy na blockchainach młodych typu ETHW, gdy powstał fork Etheru, Ethereum Proof of Work. Czyli przeszli z Proof of Work na Proof of Stake, a część zaczęła dalej, część dalej kopała. Było około powiedzmy, nie wiem, 7 tysięcy bloków na potwierdzenie. Przypomnę, tam blok pojawia się co 12 tysięcy bloków na potwierdzenie. 12 sekund, tak. Czyli de facto depozyty były księgowane po 7-8 godzinach na Kandze. I teraz ludzie, którzy to widzą, mówią, jaka ta Kanga jest do bani, nie? 7 godzin muszę czekać na depozyt coina. No po prostu to chore, nie? W ogóle ta Kanga nie działa. A to jest tak naprawdę wykalkulowane, że Kanga nie może wcześniej udostępnić wam tego depozytu, bo jeżeli zrobiłaby to po 10 minutach, to okazałoby się, że ktoś, kto miałby 100 tysięcy dolarów, mógłby wynająć moc obliczeniową na rynku i oszukać Kangę na miliony dolarów. Wydając 100 tysięcy. Dlatego, ażeby wynająć tego typu większość mocy obliczeniowej na 7-8 godzin, musiałby wydać setki milionów dolarów. A kapitalizacja ETHW i płynność dostarczana na tego typu rynki jest rzędu 10-krotności niższa. Także nie będzie po prostu chętnych na zakup tych tokenów, nawet jeżeli one by nie istniały. Także zrzucając miliard tokenów, których nie ma, które rzekomo ktoś przysłał na Kangę, nie byłoby chętnych, którzy by to kupili. Nie? Także dlatego czasem na niektórych blockchainach, zwłaszcza tych nowych, tych rozwijających, wchodzących dopiero w swój wiek młodzieńczy, trzeba trochę poczekać na ten depozyt. I mimo, że bloki są przetwarzane co 10 sekund i teoretycznie przesyłając z portfela na portfel zobaczysz depozyt po 10-30 sekundach, to wysyłając to na giełdę centralną, która podejmuje to ryzyko księgowania tego w swojej centralnej bazie danych,
trzeba poczekać dużo dłużej. Okej, no to teraz tak jedna rzecz mnie zastanawia. Jak duża moc obliczeniowa, tak ciężko mi wyobrazić to sobie, jak mówimy o egzahaszach, bo taki termin jest bardzo, bardzo odległy dla mnie. No tak jakby wizualnie może nie, ale tak jakbyś mógł przedstawić praktycznie, jak to jest duża moc obliczeniowa w rzeczywistości w skali globalnej, która jest na sieci Bitcoin w tym momencie. Jak duże zasoby ktoś musiałby mieć, żeby zrobić atak 51% na główną sieć Bitcoina? Po pierwsze, jak ja bym przeprowadzał atak tego typu, co jest aktualnie niewykonalne, bo po prostu jest... Znaczy, jeżeli pojawiłaby się tak duża moc obliczeniowa, która robi złe rzeczy, to jest bardzo trudno pozyskać tak gigantyczną ilość prądu i tak gigantyczną ilość mocy obliczeniowej. Także z góry byłoby wiadomo, kto jest atakującym tą sieć. Nie można by było go w świecie rzeczywistym namierzyć. Także coś takiego się nie wydarzy. Ale czysto teoretycznie pierwszym wektorem dla mnie byłoby określenie, jaki jest podział tak naprawdę sieci na kopalnie, grupy mocy obliczeniowych, które grupowo przetwarzają bloki. Nie? I możemy to zrobić sobie taki szybki eksperyment myślowy na bazie na przykład sieci BSV. Tam są takie jakby dwa ośrodki. Jeden z ośrodków dostarczający właśnie korporacyjne nody BSV posiada i wykopuje 60% bloków na sieci. To znaczy, że posiada 60% mocy obliczeniowej. Czyli teraz, żeby zoptymalizować koszty w jakimś stopniu, powiedziałbym, że wystarczy, że będę miał ponad 75% mocy obecnej sieci, żeby mieć już większość w tej sieci, żeby prawdopodobieństwo tego, że w danym okresie czasu kilku godzin, powiedzmy, czyli kilkudziesięciu bloków, wykopię więcej bloków niż ta obecnie największa jednostka. No i teraz na rynku chyba najszybszym antminerem, przynajmniej znanym publice, bo nie wiemy, co się dzieje jakby w zamkniętych fabrykach Bitmaina, który może mieć 10 razy szybsze maszyny, ale jest to jakiś tam antminer S19 HYP, coś takiego, nie wiem. Kiedy był S19, S9 to jest przeszłość. S19 Pro był kiedyś, teraz ten ma około 250 terahaszy. Terahash to jest 1/1000 petahasza. Petahasz 1/1000 exahasza. To dla BSV mamy te 500, uprośmy, no powiedz 580 petahaszy. To żeby mieć 70%, czyli tak 400 petahaszy, no to trzeba by było mieć 1600 takich maszyn. 1600 takich maszyn, one retailowo schodzą obecnie, są sprzedawane przez Bitmaina za $35,000 za sztukę. No to wyjdzie tam 50 parę milionów dolarów za sam sprzęt i do tego one zużywają 5,3 kW prądu, więc z gniazdka policzmy 6, czyli powinniśmy mieć farmę typu 10 MW ponad, żeby dostarczyć prąd do działania tego typu sprzętu. I w tym momencie, mając farmę 10 MW, koszt $30 milionów wybudowania i tego typu sprzęt wart 50 ileś milionów złotych w tym momencie, czyli też koło tego, to przy kapitale 50 milionów dolarów możemy się pokusić, żeby zaatakować sieć BSV. Przy swoim kapitale i wtedy możemy atakować tę sieć w dowolnym okresie czasu, czyli po prostu zabić blockchain. Tak, że on już nie wstanie i ten. Tylko, że tak jak mówię, jeżeli zrobimy coś takiego, to ktoś nas namierzy, bo gdzieś ktoś musiał kupić ten sprzęt, ktoś musiał to sprzedać. Nie? Ktoś w Chinach wie, kto to kupił. Gdzieś to było kopane. Tak. Z jakiejś sieci to szło. Także jest to coś, co teoretycznie może zostać wykonane, ale wykonane nie będzie. Także wszystkich bojących się, że sieć BSV nie jest dostatecznie bezpieczna, jest bezpieczna. Tak samo Bitcoin Cash, Bitcoin tym bardziej. Te wszystkie blockchainy są bezpieczne i
o ile wszystkie giełdy kalkulują jakąś ilość bloków potrzebną na potwierdzenia, to będą to dla Bitcoina może najniższe wartości, także całkiem możliwe, że depozyt Bitcoina na giełdzie wejdzie szybciej niż depozyt Bitcoin Casha i szybciej niż depozyt BSV, mimo że BSV ma tą jedną transakcję na sekundę marketingową. Nie? Okay. Tak naprawdę środki dostaniesz po godzinie. No to tutaj teraz nasuwa mi się jedno pytanie, no bo w świecie kryptowalut, ogólnie blockchaina, mówi się o tym, że takim game changerem mogą być komputery kwantowe, bo my cały czas mówimy o tradycyjnej mocy obliczeniowej, która jest potrzebna do ataku, czy ogólnie zatwierdzania transakcji, już jeżeli to robimy legalnie i świadomie. No ale tutaj pojawiają się komputery kwantowe, które mogą odwrócić tą sytuację na rynku. I w jaki sposób, czy są jakieś zabezpieczenia, a jeżeli są, to w jaki sposób są zabezpieczone te łańcuchy przed komputerami kwantowymi? Bo tutaj różni się diametralnie sposób obliczania przez komputery tradycyjne, a komputery kwantowe. Jest taki termin na rynku. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa. Ale powiedzmy, że mawia się na to quantum resistant. I są blockchainy tego typu. Jednym z nich jest Algorand. I Algorand jest jednym z blockchainów, które powstały od podstaw, podchodzą do problemu trochę inaczej i trochę inaczej jakby też odkładają decentralizację na rzecz skalowalności centralizacji. Dalej mamy ten sam trójkąt blockchainowy, blockchain trilemma. Aczkolwiek samo to, w jaki sposób oni uzyskują tą odporność kwantową, nie mam zielonego pojęcia, jak to jest robione. Tak jak wiem bardzo dużo rzeczy, w jaki sposób działa szyfrowanie, w jaki sposób działa wyznaczanie kluczy prywatnych, kluczy publicznych na podstawie kluczy prywatnych, haszowanie, tego typu wszystkie rzeczy. Czyli te rzeczy stosowane w blockchainie, Bitcoin, wszystkich jego forkach, Ethereum, te wspólne rzeczy, to nie wiem, w jaki sposób osiągają tam tą odporność kwantową. Także tego nie opiszę. Może jest to jedna z rzeczy, którą bym chciał poznać z czystej ciekawości, żeby jakby się w tym kierunku rozwinąć. Wiem tylko, że podobno coś takiego istnieje i jest zaimplementowane w Algorandzie. Okej, ale Bitcoin jest podatny na to. Czyli teoretycznie, jeżeli pojawi się komputer kwantowy o odpowiedniej mocy obliczeniowej, mogą... Pamiętaj, że to jest matematyczna teoria. To jest tak, jak obecnie fizycy i matematycy są w stanie na podstawie modeli matematycznych określić większość jakby zjawisk we wszechświecie, wykonać jakieś predykcje matematyczne, coś tam zrobić. I w pewnym momencie jakby pojawia się coś, co przeczy wszystkim regułom gry do tej pory. Nie? I to jest coś teoretycznego, coś, co nie powstało, bardzo długo nie powstanie. I co może mieć wpływ ze względu na matematykę stojącą za tym, na jakby podatność na tego typu ataki. Tylko jest też druga strona medalu. Obecnie to, że odwiedzasz na przykład stronę Kangi, nie? Widzisz tam taką kółdeczkę. Tak. Cały ten ruch jest szyfrowany. I te same komputery kwantowe teoretycznie są w stanie łamać to szyfrowanie dużo prościej niż szyfrowanie Bitcoina. Także to, że ktoś będzie w stanie odgadnąć klucze prywatne Bitcoina, będzie naprawdę najmniejszym problemem w tym przypadku. I to, że blockchain marketingowe robi fikołki i mówi, że jest quantum resilient. Po prostu nie będzie problemem to, że ktoś uzyska dostęp do bitcoinów, które są warte 10 miliardów dolarów, jest ich tam 100 tysięcy, uzyska dostęp do portfeli Satoshi'ego Nakamoto, bo automatycznie w tym przypadku bitcoin jest warty 0. Problemem będzie to, że uzyska on też dostęp do wszystkich tajemnic rządu Stanów Zjednoczonych, innych rządów, do twojej prywatnej korespondencji,
Bo to jest ten sam Tego- typ szyfrowania, tak? czego To chcesz. jest SH Jeden- 336. Znaczy nie. To jest tak, że te algorytmy szyfrujące, klucze szyfrujące, to jest akurat szyfrowanie asymetryczne, gdzie mamy klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz prywatny służy do tego, żebyś ty mógł nadać wiadomość i ją podpisać. I wtedy, żeby ktoś, kto umie ją przeczytać za pomocą klucza publicznego, czyli możesz wszystkim rozesłać klucz publiczny, te wszystkie osoby mogą przeczytać tą twoją wiadomość, rozumieją ją dzięki temu kluczowi publicznemu, ale nie mogą się podszyć pod ciebie, zgadując ten klucz prywatny. I teoria kwantowa mówi o tym, że mimo, że na bazie obecnej matematyki i obecnego działania binarnego komputerów nie jesteśmy w stanie odgadnąć na bazie klucza publicznego, klucza prywatnego, korespondującego z publicznym, to za pomocą komputerów kwantowych teoretycznie złożoność tego typu operacji będzie na tyle zmniejszona, że będzie się to działo w skończonym, szybkim czasie. Nie? Czyli będzie to po prostu osiągalne. Tak jak przy dzisiejszej technologii jest to nieosiągalne, wtedy teoretycznie będzie to osiągalne. Nie? I ktoś będzie w stanie na podstawie publicznej informacji uzyskać twoje hasło, twoje tajne hasło, które masz w głowie i będzie w stanie podszywać się pod ciebie w sieci. Czyli będzie mógł odgadnąć klucz prywatny? Będzie mógł wysyłać wiadomości, spuśćcie bombę atomową i podpisać się jako prezydent Biden, jeżeli tak działają procedury. Okej. Także dostęp do portfela Satoshi'ego Nakamoto w takim jakby otoczeniu jest jakby pikusiem, powiedział. Nie? Czymś, czym bym się w ogóle nie przejmował. Bo wtedy, jak dojdziemy już do tego etapu, to będziemy musieli zmienić to, jak działa internet i komunikacja in general. Okej. Tutaj jeszcze mam takie pytanie a propos tego, już jak rozmawiamy o właśnie Proof of Work, zatwierdzaniu transakcji. Dlaczego Ethereum zrezygnowało z Proof of Work na rzecz Proof of Stake? Jeżeli to jest taki, bo podejrzewam, że przed zmianą Ethereum też miało bardzo dużą moc obliczeniową i te zabezpieczenie sieci było bardzo duże. I teraz jak ma się ta zmiana z Proof of Work na Proof of Stake, która się dokonała w zeszłym roku, w stosunku do bezpieczeństwa, które teraz zapewnia Ethereum? Oni osiągnęli pewną masę krytyczną. I teraz mogli jakby wykolegować tych, co budowali ich sieć od początku, czyli tą fizyczną część robotniczą, która dostarczała te swoje karty graficzne i walidowała te transakcje, zabezpieczała sieć. Powiedzieli, że dzięki za twoją trudną pracę, ale teraz już następuje era maszyn. Tak? I na polu już nie musimy kopać szpadlami, tylko wjeżdżają traktory. Nie? Tak naprawdę tych maszyn tam nie ma, nie? No bo teraz liczy się stawka. Więc teraz walidacja odbywa się na bazie tak naprawdę, że każdy z uczestników rynku, który jest teraz górnikiem przez stejkowanie wartości, stawia swoje posiadane tokeny w postaci Etheru na sieci Ethereum. Jest cykl losujący, który mówi, teraz ty mówisz, co będzie na blockchainie. On mówi, no ta transakcja wchodzi i wszyscy inni się zgadzają, uściskujemy sobie rękę i teraz ty. I kolejny tam wyznaczony mówi, co się dzieje na blockchainie. W ten sposób nie ma tych wszystkich komputerów, które tak naprawdę, można powiedzieć, generują sztuczną pracę. One są obciążane obliczeniowo sztucznie, ale tylko po to, żeby dostosować emisję tego bloku co 10 minut na bazie tej mocy obliczeniowej. I te prawdziwe obliczenia wewnętrzne, one nie mają głębszego sensu. To jest tak naprawdę strzelanie w lotka, wysyłanie losów w lotka. Aż trafisz, bo jest jeden los, który trafi. Nie?
I jak ktoś wylosuje ten los, to okej, to ty możesz powiedzieć, co się dzieje na blockchainie. I on mówi, tam ci patrzą, sprawdzają, że ten los jest prawdziwy, nie? Czyli tak do kolektury wkładasz, o prawdziwy, nie? No to ty możesz powiedzieć, co się dzieje na blockchainie, nie? I im więcej masz mocy obliczeniowej obecnie, nie? Tym więcej możesz losów na sekundę wydać, nie? To są te hasze. To są te losy. I tym więcej losów możesz sprawdzić i masz większą szansę, że odgadniesz, że wylosujesz te 6 kulek wypadających tam w totolotka, nie? No to jest taki uproszczony jakby model, jak to działa. Tylko że z drugiej strony trzeba sobie uświadomić, że za tym stoją ludzie. Tam są firmy, które, jak Bitmain, które produkują sprzęt do tego działający. Tam są firmy, które stawiają farmy fotowoltaiczne, które kupują, odnawiają elektrownie wodne, przenoszą tam ludzi, chłodzą to, skupują ten prąd, potem za tego bitcoina, sprzedając go na rynku, jakby pozyskują kolejny kapitał, rozwijają się, nie? W takich mniej zamożnych miejscach. To jest też część gospodarki, czyli ogólnie pracy ludzkiej, nie? Czyli teraz pod płaszczykiem tej neutralności ekologicznej, nie? No bo przecież wy na darmo zużywacie prąd, tak. nie? Tak. My jesteśmy eko. U nas po prostu wystarczy, że zestejkujesz wartość, że przyniesiesz $5 milionów i powiesz, stawiam to. I jak oszukam, wy mi zabieracie $5 milionów. Nie? Bo tak to działa. Jeżeli ty powiesz, co się dzieje na blockchainie i sprawdzą, że oszukasz, to tego nie widziałem. To $5 milionów moje. Już tracisz. O, proste. Dlatego musisz być uczciwy. I tak działa proof of stake. Nie? Okay. Tylko że tam nie musisz, wiesz, nie ma tej części gospodarki, której nie widać pod płaszczykiem tego. No, ktoś może powiedzieć, no tak, ale to jest bez sensu zużywany prąd. Nie? A firmy, które produkują samochody, nie? To też jest jakaś część gospodarki. I po co ci ludzie wymieniają te samochody co 3 lata? Czemu nie jeżdżą tym samochodem, czemu nie produkują samochodu, który będzie jeździł 50 lat? Tak. Bo coś muszą robić. I oni też są częścią gospodarki niepotrzebną. Jakby im kazali robić samochody, które jeżdżą 50 lat, to by musieli to robić. I wtedy ci ludzie nie mieliby pracy, nie mieliby pensji, nie mieliby za co żyć. Nie? I przecież tam też zużywają prąd. Po co? Mogliby tego nie robić. Mogliby robić samochody, które jeżdżą przez 50 lat. Po problemy, nie? Tak. Ale to nie o to chodzi. I dlatego, wiesz, jest podejście pro-eko, jest podejście pro-gospodarcze do pewnych zagadnień. Zależy, co komu leży. Nie? No dobra, czy myślisz, że w przyszłości Bitcoin nie przejdzie na proof of stake? Nie. Myślę, że nie. Myślę, że Bitcoin jest takim prekursorem i to, co pokazał, to, że nie poszedł za hardforkami, on nie robił nigdy hardforków. Wszystko, co Bitcoin wprowadza, typu Segwit, typu Taproot, te inne EIP, czyli nie EIP, EIP są w Ethereum, BIP, czyli Bitcoin Improvement Proposal. Wszystkie te propozycje oni wprowadzają w formie softforków. To znaczy, że te softforki dalej działają na tych starych tosterach, które tam dalej chodzą. Może nawet można by się pośmiać, że właściciel tego noda już nie żyje, on tam działa gdzieś, po prostu zalega z płaceniem, albo nawet nie musi, po prostu tam prąd z wiatru chodzi i jakby ten komputer działa, czasem się wyłącza, potem się sam włącza i dalej działa. Nie? I ten nod działa sobie, aż umrze śmiercią naturalną. Jest po prostu jak roślina, którą nikt nie podlewa, ale jakoś sobie tam żyje. Trochę skapnie mu tej wody, wtedy ona podrośnie, czasem uschnie, wiesz, ale żyje, aż padnie śmiercią naturalną. I teraz mógłbyś postawić sobie taki wiatraczek, podłączyć tam komputer, ustawić, że ten komputer się sam jakby aktualizuje. I do czasu, gdy ten dysk mu się tam nie zajedzie sam i nie umrze śmiercią naturalną, on w tym Bitcoinie będzie uczestniczył, będzie jednym z tych węzłów, które mówią, jak na Bitcoinie jest. Do czasu, aż dysk mu się nie skończy, czy cokolwiek, nie? Nie umrze śmiercią naturalną. I mógłbyś stworzyć takiego potworka, który tam po prostu jest jak roślina, nie? Działa w tym ekosystemie Bitcoina i to jest proste i zarazem można by było powiedzieć piękne, nie? Tak.
tego typu rzeczy i koncepty. Nie? I Bitcoin jest taki czystym nośnikiem wartości. Nie? Co ci nie podoba w Bitcoinie, Tomku? Ostatnimi czasy wydaje mi się, że gdzieś Bitcoin zbłądził. Zachciało im się na Bitcoinie w tej głównej, pięknej, prostej koncepcji. Zachciało im się kontraktów. Nie? Mówisz o ordinals. Tak. To jest pewna forma kontraktów. Nie? Jakby popatrzyli na ten inny byt, który się nazywa Ethereum i trochę może pozazdrościli. Powiedzieli, no Bitcoin też mógłby to mieć. Nie? Tylko, że w moim odczuciu Bitcoin nie był do tego stworzony. Nie? I o ile można tego typu rzeczy robić, robi się to przez layery drugie, tak jak Lightning Network. Coś, co jest stricte do konkretnego celu. Nie? Bo o ile Myślę, że o Lightning Network będziemy jeszcze rozmawiać, a to już pewnie nie dzisiaj. Ale... Tak, i o ile można rzeczywiście zrobić świetny... Ja Bitcoina do niedawna uważałem za takie piękne koło. Okrągły, doskonały kształt. Nie? I można zrobić stolik, stawiając go na tym pięknym kole, nie? Ale to tak stabilność tego będzie średnia, nie? Lepiej wymyślić ten kurczę kwadrat i postawić ten blat na tym kwadracie, nie? Żeby to się nie wypierdzieliło. Mhm. I to mi się niestety nie podoba, że coś ludzie by chcieli naprawdę mieć rower, który po prostu przejedzie ci każdą przeszkodę, nie? I żeby ten ich rower potrafił zrobić wszystko, nie? W tym kawę i masaż. Tylko jakby po co? Tak. Jeżeli rower świetnie sprawdza się przemieszczając cię z punktu A do B, nie? I jeszcze przy tym chudniesz w ogóle super ekstra, no to jakby skończmy na tym, nie? I jeżeli chcemy zrobić coś innego, to zróbmy narzędzie do tego, nie? Nie wbijajmy tych gwoździ łopatą. Okej. Po prostu. To jest mój apel do programistów Bitcoin Core'a, żebyście jakby przystopowali. Podoba mi się to, że wszystko jest wprowadzane softforkiem, że jakby nie ruszamy tego oryginalnego ekosystemu, nie ingerujemy w niego, nie wyłączamy tych, którzy uczestniczą w tym ekosystemie. Czyli to jest to, co robiły te forki, mające swoją agendę moim zdaniem. To, co robił Ether i Tim Vitalika, który przyszedł na proof of stake i jakby wypiął się na tych wszystkich górników, którzy przez tyle lat utrzymywali tą jego sieć i budowali ten ekosystem. W myśl jakby, znaczy no rozumiem, no, społeczeństwo po prostu skręciło w tą stronę i chciało skręcić w tą stronę w porządku. Jest jak jest, nie? Przez to moje koparki, które kopały Ether, jakby... Już nie kopią. Już nie kopią, ale syn przynajmniej ma dobrą kartę graficzną. Zawsze jakiś plus. Tyle dobrego z tego zostało, no ale no jest jak jest, nie? Niestety. Albo istety, bo może ten kierunek jest jednak dobry i może to ja się mylę. O tym dowiemy się na pewno w jednym z kolejnych odcinków. No to dzisiaj, Tomku, mieliśmy bardzo dużo mięsa na temat Bitcoina. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, a już jak jesteśmy przy komentarzach, no to prosimy Was o subskrypcję, komentarz, udostępnienie tego materiału, żeby wiedza się szerzyła dalej. No i napiszcie nam w tych komentarzach, czy chcecie więcej takich materiałów. Może pomyślimy nad tworzeniem nowej serii, która będzie spięta z naszym Kanga University. Tam będziecie mogli znaleźć więcej takich hardkorowych informacji na temat blockchaina i kryptowalut, bo tematów jest do poruszenia w samym Bitcoinie jeszcze masa, czyli na przykład jak wspomniałeś Taproot, czym jest Segwit. Można tutaj się rozwodzić naprawdę nad wieloma rzeczami związanymi z Bitcoinem, a już nie mówiąc o innych kryptowalutach. Ale jeżeli chcecie, na pewno ten wątek pociągniemy. No i dzisiaj, teraz nadszedł czas na najważniejszą część programu, czyli fakty, nie mity, lub jak inni mówią, fakty autentyczne. Zaczynamy od Tomka, który na dzisiaj przygotował fakt o... Ja bym zaczął od ciebie. Ode mnie. Kurczę. Dobra, to ja zacznę faktem o kotkach. Wszyscy lubią kotki, małe kotki, duże kotki, wszystkie kotki nasze. No to ja mam taki fakt o kotkach, że kot potrafi pić wodę morską i jego nerki są w stanie przefiltrować tą wodę. Czyli może pić wodę morską. Skubany.
To prędzej ja padnę niż ten mój kot. Powiem ci, jak mieszka nad Bałtykiem, to na pewno Da radę, no. da radę. A twój fakt jaki? No to jak ty o kotach, to ja o psach wtedy. Dawaj. Człowiek ma w swoim ciele 209 kości, a pies 319. Czyli pies jest bardziej skomplikowany niż człowiek. Taki można wniosek Pod względem wysnuć. kości. Taki wniosek można wysnuć. Także słuchajcie, widzimy się za tydzień o 19, no w tą sobotę o 19 zobaczycie ten materiał. My widzimy się znowu przyszłą sobotę o 19, a we wtorek 9:30 kwadrans z Kangą. Serdecznie zapraszamy. No i co, Tomku, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. No to trzymajcie się. Cześć.